Jestem bardzo złożoną osobistością, Jurki. Fajnie, super. Stanąłeś to na kominie. Ale aktualnie zajmuję się głównie rękodzielnictwem. Kowalstwo, troszkę kaletnictwo, nie wiem, czy mogę tak konkretnie użyć. Nikt mnie tego nie uczył, jestem samoukiem w tych wszystkich rzeczach, ale pracuję w drewnie, głównie w metalu, kuję rzeczy. Noże i ostrości jakoś od dzieciaka mnie fascynowały te jakże słodkie przyrządy. Ale Jerzy, dlaczego my tu w ogóle jesteśmy? Ano dlatego, żeby zobaczyć jeden z najciekawszych projektów, jaki dotychczas wykonałem. Szybki, spontaniczny pomysł i miałem bardzo mało czasu na to. I dziś chcę wam pokazać, jak z tego zrobiłem to. Wiesz co, nie wiem, jakiś taki magiczny moment, jak masz kawałek żelastwa, którego po prostu nie ugniesz w żaden sposób, wiesz, ręką, ale rozgrzejesz go do czerwoności i on się po prostu zaczyna zachować jak plastelina, to jakoś, nie wiem, taka trochę może patetycznie, ale taka cząstka magii jest w tym wszystkim, że to mnie jakoś tak fascynowało. To nie jest do końca natura, ale trochę ingerencja i zabawa siłą natury, czyli ogniem. To mnie to jakoś uspokaja, pomaga mi się skupić i nie wiem, lubię właśnie coś z niczego stworzyć. A przy okazji jak przekazuję jakieś dzieło, które wykonam osobom, które u mnie coś zamówiły, to jak widzę, że oni też się tym cieszą i jest jakby docenienie też nie tylko z mojej strony tych małych drobiazgów, no to jest super, nie? To ja po prostu się cieszę jak dzieciak, nie? Bo ktoś się cieszy tak jak ja, że coś fajnie wyszło, nie? Ach, cóż to była za podróż. Moi drodzy, na szczęście wszystko się udało z nożyka, jestem naprawdę zadowolony. I klient też jest zadowolony, to jest bardzo ważne. No, nauczyłem się cierpliwości i spokoju, moi drodzy. Bo gdyby nie to nie poradziłbym sobie do samego końca. Nieraz są takie momenty, że już masz po prostu dosyć tego. Jednak no, warunki nie są jakieś ultra dobre, nie? Dopiero teraz mam wymurowany komin, z którym walczyłem też długo. Mam nadzieję, że będzie działać i że to się wszystko uda i pomoże też to w tym, żebym trochę w lepszych warunkach takich BHP tutaj funkcjonował, bo no, momentami było ciężko, bo chciałem robić to, co robię, ale żeby to robić, no to musiałem siedzieć tylko w masce, ciężko się tutaj, wiesz, w tym oddycha, jest tej zimno, jak widać. Jednocześnie czuję, że to jest fajne, dobre miejsce, w którym się dobrze czuję, taki mój trochę drugi dom, ale z drugiej strony to czuję, wiesz, momentami takie obciążenie na bani, ile tu jest pracy było włożone, ile jeszcze mnie tutaj czeka. Więc to jest... mam skomplikowaną relację z tym miejscem, powiedzmy tak. Różne rzeczy się działy w moim życiu. Raz lepiej, raz gorzej, ale w momentach, kiedy było ciężko i czułem, że no nie ma nic, że się wszystko utraciło sens, nie? To jak zacząłem się, powiedzmy, zbierać do kupy i pracować nad tym, żeby jednak było dobrze, to w tym, że mogę tutaj sobie samemu usiąść i zacząć działać i stworzyć coś z niczego, nie? Że moimi rękoma jestem w stanie coś dobrego stworzyć, że poczułem taką iskierkę radości jak za dzieciaka, nie? I przez to, że bardzo dużo rzeczy zniknęło z mojego życia, po prostu się wypaliłem. Mimo że całkiem młody jestem, no to było coś, co mi pozwalało się utrzymać jakoś na nogach, nie? I dlatego dalej się tym zajmuję. Żeby nie utracić tej, no w sumie najprościej mogę mówić, tej chęci do życia, nie? Że coś z tego jest, że ja jako człowiek się mogę na coś przydać, że mogę wykorzystać swoje umiejętności i że czuję, że coś potrafię. Tak. Oczywiście niejednokrotnie chciałem rzucić czymś o ścianę i po prostu w cholerę stąd, ale ostatecznie jakby jak już widzę to, co jestem w stanie wykonać, oczywiście widzę, co może jeszcze poprawić, ale to mi daje jakąś taką, wiesz, radochę i no trochę taki sens, nie? Życia, że tego bym nie chciał się pozbyć. Mimo że jest ciężko, wiesz, super kasowe to też nie jest, ale na to, że mi dodało taką podstawę po prostu do funkcjonowania, tak mam wrażenie, to dlatego się nie chcę tego zatracić, nie? I też już
sumie tyle w to, powiedzmy, zainwestowałem i czasu, i sił, że no trochę mógłbym się, wiesz, poczuć, jakby po prostu całe moje życie wywalił, nie? Więc no. Dobry, siema Bartas. Twoja siostra mnie pytała, czy będzie dzisiaj live. Także odpaliłem. Ale tak seryjnie, no to lecimy dzisiaj z hartowankiem, myślę. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze uda. Ale będę się musiał mocno teraz skupić na tym wszystkim, co tu się będzie działo. Więc za dużo pewnie nie będę gadał. I tak zacząłem sobie z tym wszystkim powolutku kombinować. I wskoczyłem w pewnym momencie na TikToka, który mnie bardzo ciepło zaskoczył. No na początku była cisza i za dużego tam obrotu nie było, bo rękodzielnictwo się ciężko ogląda. Tak jak się z kimś rozmawia o tym na zewnątrz, no to wszyscy mówią, Jezu, przecież nie ma w ogóle takich ludzi, że w ogóle mało was jest, nie? A jak zacząłem sobie wchodzić właśnie do takich tych grup faktycznie rękodzielników, nożorobów, kowali i nie tylko, to jest całkiem spora grupa, w sensie większa niż myślałem, ale w sumie fakt nie jest aż też taka duża, nie? Że ja się dziwię, że osoby, od których się w sumie uczyłem, to poznałem tak prawie prywatnie i zaczęliśmy sobie rozmawiać między sobą. I właśnie na TikToku, jak zacząłem sobie tak działać, filmy nie za bardzo, ale stwierdziłem, że skoro nie mogę kleić materiałów i mi to nie idzie, a i tak siedzę i pracuję, to może bym spróbował się pobawić w live'y. I pół roku temu, czy tam ponad pół roku temu właśnie zacząłem się bawić live'ami i to był bardzo dobry pomysł i poznałem tak dużo świetnych osób, z którymi zaczęliśmy tworzyć taką małą społeczność. Siedzimy, się śmieją potem ze mnie, bo ja siedzę z nimi, gadam i nie robię. Więc, także tego, ale są jakieś plusy. Normalnie to może nie robiłbym wcale. Ja jestem z tego powodu bardzo szczęśliwym człowiekiem aktualnie, nie? Przez to, że nie jestem też samemu w tym wszystkim, bo jak już trochę wspominałem o zdrowiu psychicznym, to z jednej strony fajnie, że mogę tutaj robić swoje, ale jak się odcinasz od ludzi i od społeczności, to jest nieraz ciężko, nie? Mam wrażenie, że jednak potrzebujemy ludzi dookoła i fajnie jest się nieraz, wiesz, wygadać. I ja się nie spodziewałem, że siedząc w tej mojej klitce tutaj, mogę poznawać ludzi. Osoby, od których ja się uczyłem, pojawiały się u mnie na live'ie, mogliśmy sobie porozmawiać, nie? I ja jako, wiesz, taki po prostu kajtek tutaj warsztatowy, nie? Mówię, ja siedzę teraz na kamerze, rozmawiam z kimś, od kogo ja się mam uczyć, nie? I miałem taki, w momencie mnie taki, wiesz, ktoś mi odpowiada na moje pytanie i mi uderzył taki stres, że o ja pierdolę, ja teraz rozmawiam w ogóle z kimś, od kogo się uczyłem, nie? Więc co jest grane? No, a że jestem w szoku, że taka spoko ekipa się zaczęła sam z tego po prostu robić. Od muzyków, bo mam basy w pokoju, tak? I zaczęliśmy sobie nagle o muzyce rozmawiać, albo od czego zacząć w ogóle kucie, co tam potrzebujesz, nie? Więc to, co ja mogę dziś komuś pomóc, to się staram pomagać i mam też sporo osób, które mi mogą pomóc, ale to jest... No kurde, to jest naprawdę ważne i ja sobie to naprawdę bardzo, bardzo cenię. Później wyjeżdżałem na jedną robótkę na regaty, tak? Jestem na miesiąc w ogóle praktycznie poza chatą, a dostaję właśnie chyba od Reni i od Bartka wiadomości, kiedy live, nie? Mówię, do mnie? Przecież ja tylko siedzę tutaj w warsztaciku i to tak mi było miło właśnie z tego powodu, nie? Bo samemu z siebie ciężko mi tą wartość jakby gdzieś z tyłu głowy sobie wbudować, ale jak widzę, że komuś się to też podoba i że właśnie niesie to jakąś wartość innym ludziom, to też mnie bardzo cieszy. Też troszkę patetycznie, ale to mam wrażenie, to są trochę moje podstawy do życia teraz, nie? Że to ci daje po prostu sens jakiś, nie? W pewnym punkcie miałem coś takiego, że jak się na tyle posypało u mnie w życiu, to miałem o Jezus Maria, wszyscy mają mnie w dupie, nie? I to była przerażająca myśl, że ty jako człowiek to mało, w sensie to osoby, które są w moim bliskim gronie by mnie wyzywały teraz o to, ale takie było poczucie, że w sensie nikt ci tego życia jakby nie naprawi, nie? W sensie każdy ma swoje i jesteś trochę sam. Trochę tak, trochę nie? W sensie to jest znowu trudność, ale w tym momencie jak było ciężko, to taką miałem myśl. I później ta sama myśl, czy też, że jesteś sam i nikt na ciebie nie patrzy, to się wiązała z bardzo dużą ulgą. Bo nikt ci nie patrzy na ręce. Jak masz się wyjebać
i sobie obetrzeć mordę, to sobie obetrzesz i spokojnie masz czas, możesz sobie wstać, spokojnie. Radź sobie. I to będzie okej, nie? I to jakby w tym, nie wiem, spokoju, z takim oddechem, to ja się staram teraz funkcjonować. Nieraz w tym pierdolniku i to, ile mi się w głowie dzieje, to jest nieraz ciężko, ale muszę się samemu sadzać na nogi i też o to walczę z terapeutką, tak, żeby się trochę wyhamować. Życie to jest pasmo porażek, nie? Ale może bardziej właśnie takiej nauki, nie? Bo my nie chcemy się zatrzymywać, tylko sobie powolutku, każdy w swoim tempie sobie tupta do przodu. Nie kwestia zmień swój mindset, nie, kurwa, wiesz, cyk, cyk, cyk i tylko wystarczy sobie przekliknąć. Nie, to było bardzo dużo czasu przerabiania tym, z czym jesteś i zaakceptowanie tego, kim jesteś, w jakich warunkach, nie? Są rzeczy, których umiesz, są rzeczy, których nie umiesz. Są rzeczy, w których nie wyrabiasz psychicznie i nie wiem, wybuchniesz, że zachowasz się nie tak, jakbyś chciał się zachować, nie? Ale tak jest. To jak sobie możesz, wiesz, odpalić ogień i spojrzeć sobie w ognisko, to jest jakaś, nie wiem, trochę taki... Ogień jakoś tak dziwnie, jak mam wrażenie, tak naturalistycznie trochę przyciąga do siebie, żeby się zatrzymać troszkę. Taki jest... No w tym jest trochę fascynujące, nie? I że łatwiej mi jest się skupić i wyhamować. Kocham was, kochani i komi. No.